całkiem poważnie to, co będziemy robić. Będziemy wypłukiwać z silnika, mamy starą 500G. Mam 400 motowozi przejechane. Co to jest za motocykl? KTM 500. 500, okej. 2008 rok. 2008 rok, także już leciwy. Tych godzin jest najechane około 400, tak? Motogodzin? Tak, ale z tych wszystkich lat, 6 lat nie pracował licznik. Czyli metodą kalendarzykową był prowadzony. Z małym poczykiem. 2 lata nie myty. I co tutaj będziemy robić? Mamy preparat do usuwania nagarów, czyli tak zwaną pukankę, do nagarów z silnika. Producent mówi, że powinno się podwyższyć kompresja i wszystkie kanały, czyli że tak powiem środek silnika powinien być dobrze wyczyszczony, co pozwoli na lepszy przepływ oleju w kanałach, czyli będzie lepsze smarowanie i poprawi się praca i kultura pracy silnika. Czyli jeśli ja dobrze rozumiem i znowu to będą idiotyczne pytania, tą puszkę, którą tutaj widzę, TEK 2000, całą ją wlewam, tak, do silnika, 2 wlewam, 3 wlewam, mieszam, jakieś proporcje mam zachować? Nie, w przypadku akurat tego silnika wylewamy około 100 g oleju i dolewamy 200 g pukanki, czyli ponad wymiar troszeczkę. Puszczamy motocykl na około 30 minut. Jeżeli jest wiatrak, to jest bardzo dobrze. Dobra, w tym przypadku mamy wiatrak. Możemy tak, nie wiem, możemy zrobić tak, że przejedziemy na myjkę z powrotem czy do sklepu, żeby motocykl się dobrze zagrzał, wszystkie kanały tam przeszły tą pukanką. Zlewamy olej potem i mierzymy kompresję. To Dobra. musi być bardzo dobry produkt. Słuchajcie moi aktorzy, zdejmijmy już to przebranie, bo widzę, że wam jest gorąco, widzę, że was nie słychać, widzę, że macie z tym problem. Ale mamy dziary. Tak, mamy dziary. Chłopaki sobie zrobiły takie dziary. Tak. Na prawej mamy takie, a na lewej będziemy mieć takie. Z R-ką musisz. Z R-ką. Dobra, Kary, bo ja zdaję sobie z tego sprawę i wiem o tym doskonale. Poczekaj, Karolos, bo zakłócamy się. Wiemy o tym doskonale, że jak człowiek założy kask, naprawdę inaczej się mówi, a założy gogle, to już w ogóle. Czyli w takich maskach człowiek traci koncentrację i nie wie, czy mówił to, o czym chciał powiedzieć. W ogóle kary, bo klaustrofobia. Człowiek się słyszy inaczej w ogóle jest. Czy powiedzieliśmy wszystko dokładnie, co my będziemy tutaj robić? Zrobimy pomiar ciśnienia przed pukanką i zrobimy pomiar ciśnienia po pukance. Czym zrobimy ten pomiar Mamy ciśnienia? specjalny miernik. Wiesiek gdzieś dał miernik. Miernik? Wiesiek ma w kieszeni. No, Za pindolem. mamy miernik do mierzenia kompresji. Coś takiego. Mamy Wiesiek. urządzenie rozruchowe. Wiesiek, Carlos, mam do Ciebie pytanie. Twoim zdaniem ten motocykl, jakie powinien mieć ciśnienie przed pukanką? Czy to trudno stwierdzić? Fabrycznie nie powinien mieć. Tego nie mierzył, jak nigdy ich miał, zawsze to kiepsko poleło. Czyli co? Motocykl. Motocykl był kiedyś Carlosa. Jak był nowy. Potem był mój, a potem ktoś go znalazł w rowie. 130 lat temu. Jest jedna ważna kwestia w tym przypadku akurat. Patrz, Dlatego, bo że, to pizza jest, nie? dlatego, że te motocykle posiadają tak zwany dekompresator odśrodkowy. Pokażmy ten I tu dekompresator. trzeba było MacGyvera troszeczkę Myśmy ten zrobić. dekompresator zablokowali, że on jest cały czas jakby rozwarty, czyli tak jakby silnik chodził na obrotach. Powietrze jest, znaczy ta mieszanka jest specjalnie jakby upuszczana podczas zapalania motocykla, żeby temu driverowi, temu kierowcy łatwiej było kopnąć ten motocykl. No czyli co? No to mierzymy ciśnienie, tak? Tak jest. No to dawać, no. Ja to spróbuję nagrać. Musisz trzymać się do z tyłu za kaczora. Ja mówię, To co, wchodzimy? Tak. ja mówię Pamiętaj, jak 6 nie domu. pamiętaj, że gaz otwarty do końca z rozrusznikiem. Adam, z rozrusznikiem. Gaz otwarty do końca. Żeby szmata nie wpadła do końca. Nie wiem, czy mi się biegnie wbił dziewczyny. No to próbuj. Zobacz, Karol, zobacz, czy jest na luzie. Plecy, kurwa. Dobry silnik. Jasny! Dziewaj. Weź popuść trochę. Bo nie wiem, jak ja byłem ruszać. W następnym odcinku będzie... Tu w ogóle nie ma kompresji w tym motorze. Nie ma, jest. W następnym odcinku będzie wyrąbane kolano. Dobra, słuchaj. Mamy pierwszy pomiar. No tak jak padło. Pokaż. 16:15. 16:15. Tu jest 5, 5,5, czekaj, tam jest jakieś 5,75, jeśli ja dobrze widzę, tak? Dobrze widzisz. 5,75? No, tak Bara? całe 6, no.
No dokładnie, 5,75. No dobrze, to teraz co? Mamy zmierzone to przed, tak? Ale musimy zrobić tak zwaną pukankę, uruchomić motocykl, poczekać 15 minut, zlać to, Ale czekajcie, no bo to dla was wszystko jest jasne, bo to rozumiecie. Co teraz będziemy robić? Teraz będziemy wylewać 100 gram oleju z tego silnika. Tyle spuścimy Tyle spuścimy. Dolejemy 200 gram pukanki. i odpalimy ten Zakręcimy, motocykl. Odpalimy motocykl i zostawimy go na pół godziny, żeby pracował. Okej. Żeby pukanka mogła zacząć, że tak powiem... No to spuszczajmy, to spuszczajmy, to bierzmy się do pracy. Ale jeszcze zrobimy jedno doświadczenie w międzyczasie. No to ja wiem, które, no to spuszczajmy te 100 ml. Ale spuszczaj się. Ty, ale To tego szukałem. Dobra. Teraz tak. To nie tak stoi, Adam. Wiesz, na tym odkręcaj to, bo to musi być dwie kręcy. Tam jest przenoska kluczy wiesiek, nie? Dej to, trzeba odkręcać, składać i to potem wszystkie czynności musi być zrobione. Dej Wiesiek, przenoska kluczy. Kliszczy. Odblokować to trzeba. patrz. Popatrz, stan ogólny tego motocykla. Ty, bo to się jeździ. Jeździ, No, bo to ja słyszę coraz częściej takie opinie, wiesz, że im bardziej taki paściarski motocykl, to on świadczy bardzo dobrze o rajderze. Zgodzisz się z tym? Ten driver z tego motocykla to jest naprawdę dobry driver. Tu w ogóle nie ma ani grama oleju w przednich lagach. Nie ma nic po prostu. Jedzie. Czyli zawias to ręce. Proszę? Zawias to ręce. Zawias Spit like a poet's gun. But say how can this go on? Stumbling before you speak. Mamy dobry olej na dolewkę. Ja i to odkręcę, co? W tej chwili mam w szklance nalany zużyty olej. Teraz go wyleję. I chcę pokazać, co zostaje na szklance. Zostaje, krótko mówiąc, syf. Teraz Czyli, dolejemy czekaj. Czyli mówiąc wprost, można sobie to wyobrazić, że to jest nasz silnik, tak? Po zlaniu oleju, nawet takim długotrwałym, kapie kilka godzin, zawsze gdzieś tam na ściankach Mogę coś zostaje powiedzieć. możesz. To nie jest nasz silnik, to jest silnik od niechluja. Bo każdy powie, że jest puszczoczysty olej. Dobra. Jak jeździ się, to są już niechlujstwo. I to jak powiemy, jak się idzie ratować w takich przypadkach, nie? Czy auta tak samo, bo to nie obchodzi się do motora. My to na motorze testujemy. Poczekaj, Jak- Carlos. Teraz tu nastąpiła jakaś reakcja, nie? Ja. Wlewam pukankę. I teraz wylewam. I zobaczcie, co się dzieje. Praktycznie te wszystkie... Czekaj do kamery, o teraz. Ten cały syf, który był na ściankach tego niby oleju, niby silnika, który jest tutaj w naszym przypadku szklanką, te ścianki są czyste. No a trzeba powiedzieć tak, abyś nitro Się tak zastanawiam, czy usunąłby ten preparat kamień na zębach. Pokaż zęby. No usunął. No, To się tego nabył? ale powiem No. ci, dobrze jest. Ja ci powiem, to tak kamienie nie, ale bardziej wrzody na żołądku leży. Adaś butelki otwiera kurde zębami, pije puchankę. No koniec. No jak się moi planty, to tak jest. Gdzie to wydawać? Czekaj. Trzymać mnie. Ja jak berety. Na koń! Ale jak... Pierwszy szlak. No to super pali, ale trzeba zaraz nim obrócić go przynajmniej o 180 stopni, żeby te spaliny tu, bo nie... Co, obracamy go teraz? Nie, no pal go, no. Ile on musi kary chodzić? 10 minut? 15? 20 minut. Aha. Czas na ssanie, czekaj. Czekaj. Zawsze każdemu się poprawiał przed śmiercią. Ja, dokładnie. Ostatniego tych nyci. Teraz. Ej. Weź go obróć o 180 stopni, wiesz? Ale śmierci. Nie, no tu będzie chodził. Dobra, i tu stój, Adaś. Tu stój. Nie ma nóżki! Jak nie ma nóżki, to daj mu podnośnik. Mówi się tabory.
Adi, zobacz na zegarek, żeby było te 15 minut, wiesz? 20. 20? you speak. Stunning and stunning and stunning the black. You sound cold and would seek out all your suspicious signals that hunts me low. Dobra, wyłącz! Jesteśmy po pukance, nalewamy teraz świeżego oleju do silnika i za chwilę dokonamy następnego pomiaru. Czy jest jakaś różnica, tak? A ja mam do Ciebie pytanie, Carlos. Załóżmy, że ta różnica będzie, tak? No, będzie czy nie będzie, że usunęliśmy, że ten preparat jest, wiesz, dobry i usunęliśmy te nagary. Co nam to da? Co się tam stanie w silniku? Co się tam stanie? No prawdopodobnie ten produkt, jak się to będzie powiedzieć, Głośniej, please. rozpuścił nagar, który jest na pierścieniach. Głównie na tych pierścieniach polega na tym, że ten pierścień popuści z tłoka, się rozszerzy, nie będzie przyblokowany tym nagarem i będzie ta kompresja przez to zwiększenie. Bo tam więcej żadnych Ale wiesz, rzeczy jeśli... nie powinien ruszyć. Tak, ale jeśli ja tak, wiesz, na logikę jak pomyślisz, nie? Masz pewną objętość, ta objętość poprzez nagary się zmniejsza. Kary, słuchasz mnie? Tak. Ta objętość poprzez te nagary się zmniejsza. I teraz, jeśli ja usunę te nagary, ta objętość się zwiększy. Tak. Czyli teoretycznie te ciśnienie powinno być niższe. Tak nie jest. No, ja wiem, ale Przede wszystkim najważniejszym elementem w tym jest to, że są wyczyszczone kanały dolotowe oleju. I ten kanał ma po prostu większą przepustowość. Przez automatu jest większe smarowanie. Czyli tej objętości się pozbawiamy w kanale na przykład olejowym i wtedy jest większy przepływ oleju. Czy szczelność tłoka, nie? Ja mówię akurat o smarowaniu. W przypadku pierścieni to jest trochę inna kwestia, bo on pierścień zostaje zbuzowany. Ale główną podstawą to jest, bo tu smarowanie jest smarowaniem, ale główna podstawa, żeby uzyskać lepszą kompresję, to co my przez rozpuszczenie nagaru, jeżeli tam pierścienie są pochytane, nie, na pewno to nie nadłoży pierścienia i nie ma takich rzeczy, że się zrobią rzeczy przez to szczelniejsze, tylko że on popuści. Jeżeli on tam już będzie rozhartowany, jakby to powiedzieć, po razy konkretnie przegrzoty, no to tam już nic nie naprawi, musi być wymiana, nie? Ale na pewno jeżeli tam był jakiś tam olej gorszej jakości zaloty, czy ten, jeżeli on w tych na rowkach, na tłoku pochyta te pierścienie, no to ten produkt na to jest, żeby to popuścił, nie? Natomiast jeżeli ty tam godasz o ta góra, ta kompresja, że to się zmieni, to tak samo silniki wodorują, nie? I też puszczają tam wodór i go wypłukuje w samochodach i to ludziom i moc zwiększa się, przez to turbina wyczyści, no to jest jak taka człowiek, który ma wiedzę, który ma wiedzę, zwróć uwagę, jak człowiek, który ma wiedzę i jakieś pojęcie na jakiś temat, robi się cisza i wszyscy słuchają. Nie, bo ja leję i dlatego Kary już? Lej panie. Dobra. Słuchajcie, ja już widzę komentarze pod tym filmem, że tak brudnego motocykla na serwisie nie przyjmuję i zgodzę się w 100% z takim komentarzem, jeśli on będzie pod filmem, ale my specjalnie go nie myliśmy, tego motocykla, aby podkreślić jego, no nie wiem, starość, jego przebieg, jego zużycie. Na koniec każdego odcinka nagrodę, którą powinniśmy przyznać, i tą zwycięzcą do wjazdu na garaż do Wojtka Ręcza jest kto, Adi? Jest Krzysztof Pedrycz i Krzysiek wygrywa taki medal ufundowany przez Wojtka Ręcza. Tak jest. Jak również pytanie do dzisiejszego odcinka. Pytanie, jakie mamy, Adi? To jest KTM model 2008 Six Days i pytanie brzmi, jaka to była edycja, na jaki kraj? Czyli 2008. w jakiej okleinie on wystąpił jakby, tak? A nagrodą w dzisiejszym odcinku będą 4 książki. Na jakąś chwilę, przynajmniej dzisiaj, nie będzie już żadnych ciuchów. 4 książki, ale związane jak najbardziej z motocyklami. Na stare lata, jakby któryś z Was sobie kupił takiego Harley'a, może zobaczyć, jakie tam są w środku modele. Człowiek, który zaczynał z przygodę i zakładał Hellsów, Sonny Berger, wielka wyprawa, na podstawie której był Bardzo fajny film. Tak jest. Bardzo fajny film nakręcony, jak również o ludziach, którzy
okrążyli ziemię na motocyklu, może kogoś to zainspiruje. Zobacz, co Adaś ma na nas założone. Dobra, ale na jednym wydechu to zrobiłem. Bilacze. 40, nogę mam 47, but jest 44, więc wyobraźcie sobie, co się dzieje z moimi palcami. Dlatego mam taki wytrzesz. Już kuleję. Już kuleje. Co robimy? Kopej. Trzymać! Gaz do końca, ale trzymajcie go i kopej. Kary, jakby ktoś w tym momencie dopiero ten film zaczął oglądać, to co my zrobiliśmy? Zmierzyliśmy ciśnienie, Przed pukanką tak, otrzymaliśmy pewien wynik, wypukaliśmy motocykl, wprowadziliśmy motocykl z powrotem, tak. nalaliśmy świeżego oleju. Jaki to olej? Carlos, mógłbyś nam pokazać, jaki to olej zalaliśmy? A jaki tam, Adam, był olej od kolegi? Słonecznikowy. Ale z pierwszego czy z drugiego tłoczenia? Drugiego tłoczenia. A to gorszy, no. Kujawski. Mnie to wygląda, że to był ten zad z beczki na samym dole. Okej, Tu mamy 10W50 i iPhone. To jest katana. no to co? No to mierzymy, tak? No to teraz cicho. No rozumiem. Cicho, ale cicho. Trzymać. Trzymaj mnie z tyłu. Jestem ciekaw, jaki wynik wyjdzie. Jaki wynik wyjdzie. Janek, kurwa, Janek! Oba, kurwa. Jedź. Dobra. I co tam wyszło, Kary? Jestem ciekaw. Trzeba mi wjechać powrotem do tyłu. Jakieś 20 jest wyżej. Pokaż. Wtedy tam było chyba 5,75, tak? Czy jakoś tak Jestem pamiętam. w szoku. A tu jest pod 6, tak? Tak. Kapka więcej. No, Skawka jest więcej. dobrze. A ja sobie myślał, że jemu to już nic nie pomoże. Wynika z tego, że pierścienie mogło być troszkę zaciśnięte. Co sądzisz o tym wyniku, Carlos? No trochę pomogło mu, ale trzeba powiedzieć tak, w takim samym stanie luzów zaworowych, przy wszystkim tak jak było, tak było sprawdzone, no pochodził, ochłodnił tak jak tamten. Tak, Operacja ca powtórzyć. gdzie powiedzieć, no coś mu pomogło, nie? Natomiast przy takiej małej jednostce. Okej, czyli można powiedzieć... To te 20 to jest okej. Czyli można powiedzieć, że jednego duszka wypukaliśmy z tego silnika. Ja wam bardzo dziękuję. Kciuki do góry, panowie. Kciuki do góry, uśmiechy na twarzy. Trzymajcie się. Hej!